Pierwszy dzień inwazji był dla Rosjan absolutnym blamażem. Poza sukcesem, jakim było unieszkodliwienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej i uzyskanie absolutnego panowania w powietrzu przez Rosjan, nie osiągnęli oni praktycznie żadnego większego sukcesu. Przecież ta gigantyczna armia, w pełni zmotoryzowana i pancerna, miała się wedrzeć na teren Ukrainy jak do siebie, do ogródka. Miała spenetrować Ukrainę jak nóż masło. Okazało się jednak, że po drodze napotkała liczne trudności i poniosła kilka dotkliwych porażek w starciu z Ukraińcami. Nasze zaufane źródło rządowe podaje, że w pierwszym dniu Rosjanie stracili aż 3000 swoich żołnierzy i mnóstwo sprzętu. 80 czołgów i 516 wozów opancerzonych. Prezydent Zełenski poinformował z kolei o 137 ofiarach po stronie Ukrainy, wliczając w to przypadkowo rażone pociskami rosyjskimi osoby postronne. Też dużo, ale jednak zdecydowanie mniej. Nie wiemy, czy liczby nie zostały przez niego celowo zaniżone, aby nie psuć morale ukraińskich obywateli. Jak się okazuje, ci groźni Rosjanie, ci zahartowani w boju wojownicy, przed którymi lęk wpaja nam się od najmłodszych lat, przed którymi wszyscy nas ostrzegają, to zwykła banda oszołomów. Nie wiem czemu, ale narosło takie przekonanie, że oni tam piją na śniadanie wódkę bez popitki, kąpią się w przeręblach i jeżdżą na niedźwiedziach. Nieustraszeni, niezniszczalni, normalnie ludzie komandosi. Rosja jako jedyny chyba kraj na świecie, no może z wyjątkiem Korei Północnej, nieustannie wmawia swoim obywatelom, że zagrożenie wojną jest realne. To bardzo zmilitaryzowane społeczeństwo z obowiązkowym poborem, obsesją na punkcie migów, rakiet i AK-47, no całej wojny. Ciągle tylko chwalą się tym, jak pokonali III Rzeszę, zawsze z wielką pompą organizują patetyczne defilady wojskowe na Placu Czerwonym w Moskwie, gdzie dumnie maszerują tysiące rosyjskich żołnierzy. Prężą się i oddają cześć swoim bohaterom z Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, bo tak tam nazywają II wojnę światową. Swoją drogą, dla mnie ci przyzdobieni w blaszane ordery dziadkowie to żadni starsi mili panowie. To nie są dla mnie żadni bohaterowie, ani nikt, komu należy się jakikolwiek szacunek od Polaka. To oficerowie Zbrodniczej Armii Czerwonej, która na bagnetach swoich wojsk niosła sąsiednim narodom tylko i wyłącznie terror i gwałt. Armii Czerwonej, która napadła Polskę w 1939 wspólnie z Niemcami i która rabowała, paliła i traktowała nas, Polaków, jak psy. To właśnie niektórzy z tych starszych panów dokonywali ludobójstwa na naszych oficerach i inteligencji w Katyniu, Charkowie i Miednoje w 1940. Nigdy nie wyrazili za to nawet skruchy, ani nie przeprosili. Są z tego dumni. Komunistyczne, bolszewickie dranie, a nie bohaterowie. Jeśli jest coś na świecie, czego szczerze nienawidzę, to jest to właśnie rosyjski mindset. I nie ma znaczenia, czy są to zwykli Rosjanie z nizin społecznych, czy sama wierchuszka rosyjskiego społeczeństwa z ich głównodowodzącym, umiłowanym Władimirem Putinem. Jest coś takiego jak rosyjski szowinizm. Wielu Rosjan po prostu uważa się za naród wybrany, jedyny taki wspaniały. I teraz książkowa definicja szowinizmu. Szowinizm – bezkrytyczne umiłowanie własnego narodu, połączone z przekonaniem o jego wyższości nad innymi narodami i wrogością wobec nich. Skrajna postać nacjonalizmu. Chciałbym jednak zaznaczyć, że nie można żywić urazy do wszystkich Rosjan. Nie wpadajcie w tą pułapkę myśleniową, nie wrzucajcie wszystkich do jednego wora. Miliony z nich to naprawdę porządni, inteligentni ludzie, co widać po skali protestów antywojennych w ponad 50 miastach Federacji Rosyjskiej, które ostatnio przetoczyły się przez cały kraj. Aresztowano ponad 1700 protestujących. Policja, to znaczy milicja, pałowała, wynosiła protestujących jak worki ziemniaków. Swoją drogą to coś, czego nigdy nie zrozumiem. To już chyba miejscowy zwyczaj. Nigdzie indziej na świecie się tak ludzi nie nosi. Tylko u ruskich. Do autobusu i jalla na 4-8. Jakie oni tam muszą mieć pojemne więzienia. Ale czemu Ukraińcy głośno nie chwalą się swoimi sukcesami? Po pierwsze, żeby nie prowokować Putina, który publicznie zagoniony do narożnika będzie zmuszony udowodnić, że wygrywa, rzuci jeszcze większe siły do ataku, które będą atakowały jeszcze brutalniej. Po drugie,
nie chcą stracić wizerunku słabszego, atakowanego, któremu trzeba pomóc. Wyobraźcie sobie, że w świat poszłaby informacja, że Ukraińcy dają łupnia Rosjanom, od razu skończyłaby się pomoc międzynarodowa dla Ukrainy, a tej i tak wcale nie jest aż tak dużo. Tu widzimy długie kolejki do punktów poborowych. Zwykli ludzie zapisują się, żeby walczyć. Tego typu obrzydliwe zachowanie rosyjskich żołnierzy tylko wypełnia ochotnikami takie punkty poborowe. Widać tu, jak czołg specjalnie w ostatniej chwili skręca i przejeżdża przez auto prowadzone przez starszego pana. Ataki rosyjskie są często chaotyczne. Pojedyncze jednostki odłączają się i zapuszczają na wrogi teren, gdzie są niszczone, czy to przez ukraińskie wojsko, czy jednostki obrony terytorialnej. Między innymi z tego powodu udało się odeprzeć nocny szturm Rosjan na Kijów z piątku na sobotę. Niestety Rosjanie będą próbować też dziś, jutro i będą atakować, aż im się uda, a że ściągają do Kijowa więcej ludzi i sprzętu, mobilizują nawet bojowników z Czeczenii, to przed Ukraińcami bardzo ciężkie chwile. Zaraz Kijów zacznie przypominać syryjskie Aleppo. Na tym filmie widać załogę pojazdu gąsienicowego, który jako wysłużony już sprzęt po prostu popsuł się w jednym z ukraińskich miast. Spanikowana rosyjska załoga wyskoczyła i poddała się po tym, jak przechodnie zaczęli rzucać w transporter kamieniami. Mieszkańcy Ukrainy zmobilizowali się, przygotowują się i szkolą do walki partyzanckiej, walki w miastach. Uczą się m.in. jak przygotowywać koktajle Mołotowa. Trafiony taką butelką czołg zamienia się w jeżdżącą pochodnię. Wyjątkowo tani i prosty, skuteczny sposób walki z wrogiem. Bardzo pomocne w walce z czołgami okazały się też nowoczesne naramienne wyrzutnie rakiet takie jak Javelin, które w dużych ilościach trafiały na Ukrainę ze Szwecji, Łotwy, Wielkiej Brytanii czy USA. W Kijowie władza rozdaje ludziom 18 000 sztuk karabinów maszynowych, dzięki którym zwykli ludzie, niczym niegdyś powstańcy warszawscy, będą mogli prowadzić walki miejskie z okupantem. Na tym nagraniu widać, jak Ukraińcy ostrzeliwują się z Rosjanami z mieszkania. Trzeba mieć jaja, to nie jest żaden Counter-Strike, tylko prawdziwe życie. Ukraiński duch walki okazał się trudniejszy do przełamania, niż się rosyjskiemu okupantowi wydawało. Symboli walki i bohaterstwa przybywa. Słynna na cały świat jest już historia obrońców Wyspy Węży. 13 ukraińskich oficerów Straży Granicznej oddało życie, broniąc wyspy do ostatniego tchu. Kiedy 2 rosyjskie okręty wojenne podpłynęły do wyspy, wzywając do poddania się, usłyszeli, żeby alać. Po tym rozpoczął się ostrzał. Poznajcie Witalija Szakuna, ukraińskiego żołnierza, który wysadził się na moście, blokując przejazd kolumnie rosyjskiej armii. Dzięki temu kupił swoim towarzyszom trochę czasu, aby mogli przeorganizować się i skuteczniej bronić. Wśród Ukraińców krąży też legenda o Kiev Ghost, czyli pilocie duchu, który swoim MiG-29 zestrzelił już podobno 6 rosyjskich samolotów. Poluje na wrogie jednostki jako samotny wilk, ale opowieść ta najprawdopodobniej jest tylko legendą. Burmistrz Kijowa, jeden z najlepszych bokserów wagi ciężkiej w historii, Witalij Kliczko w pełnym mundurze i uzbrojeniu broni stolicy, w której dochodzi do licznych starć z rosyjskimi oddziałami dywersantów oraz regularnej armii. Polska wspiera Ukrainę coraz mocniej. Zobaczcie, ile wiozą im amunicji nasze ciężarówki. Jak słusznie powiedział prezydent Zełenski, jeśli teraz nam nie pomożecie, to Rosjanie wkrótce staną i u waszych drzwi. Rosjanie dosłownie zostawiają swoich poległych w rowach, pozwalając, żeby przykrył ich śnieg. Tu widzimy porzucone przez uciekające ruskie wojsko czołgi, które przejmują Ukraińcy. Na pewno zrobią z nich odpowiedni pożytek. Duża część wojska rosyjskiego to poborowi, ludzie w wieku 18-25, tacy jak ty czy ja. Po krótkim przeszkoleniu niewielką mają wartość bojową. Tu 2 wpadło w ręce ukraińskich jednostek, które momentalnie ich rozbroiły. Tu z kolei widzicie 2 sabotażystów w przebraniach pojmanych przez Ukraińców. Kompletne wariactwo. Konwencja genewska? Na co to komu? Rosjanie nie szanują żadnych zasad i atakują w przebraniu cywilnym. Zobaczcie, jak grasują pod Kijowem. Schwytany do niewoli żołnierz rosyjski opowiada, że przełożeni wydali mu rozkaz do ataku, wmawiając, że to Ukraina zaatakowała Rosję i muszą się bronić.
Nigdy nie miałem zbyt wygórowanych oczekiwań względem Niemców, ale teraz to mnie naprawdę rozczarowali. Tyle zawsze chrzanią o swojej etyce, umiłowaniu demokracji, mówią innym państwom, jak należy postępować. Tacy grzeczni, tacy kulturalni, no po prostu ludzie święci. Tymczasem to oni jeszcze w zeszłym tygodniu upierali się, żeby uruchomić rosyjski gazociąg Nord Stream 2, który napełniłby złotem rosyjskie skarbce jeszcze bardziej. Teraz z kolei blokują odłączenie imperium zła Putina od międzynarodowego systemu płatniczego SWIFT, co mogłoby powalić gospodarczo Rosję na kolana. Tacy wielcy demokraci zawsze walczą o prawa człowieka, a po cichu próbują dogadać się z Putinem i przehandlować Ukrainę za kilkadziesiąt miliardów euro. Jak na to wszystko patrzę, robi mi się niedobrze. Wstyd! Musimy podnosić morale i walczyć z agresorem także na sferze informacyjnej. Wyślij ten film do znajomych, niech poznają prawdę.